Cześć, z tej strony agent specjalny. Witaj w drugim odcinku z panią Katarzyną Szewczyk, odcinka dotyczącego obecnej sytuacji na rynkach finansowych. W pierwszym odcinku, do którego, jeśli go nie oglądałeś, to zapraszamy, bo 40 minut konkretnych informacji, takich naprawdę samego mięsa, bym powiedział. Więc jeśli faktycznie jesteś zainteresowany taką prawdą, co się dzieje faktycznie na rynkach finansowych, a to dotyczy każdego i bogatego, i szczególnie tą klasę średnią, i biednych również, więc warto zobaczyć sobie ten odcinek, do którego właśnie linka macie tutaj pod filmem. Także Pani Kasiu, może po prostu jeszcze podsumujemy, zanim zaczniemy tą drugą część i będziemy rozmawiać w drugiej części o tym, jak się właśnie zachować w tych nowych czasach, które już się zaczęły. Całkowicie bym powiedział nowy porządek świata. Lubię to stwierdzenie i dobrze nie tylko mówić o tym, ale też zacząć coś robić, no bo ktoś by powiedział po tej pierwszej naszej części, no fajnie mówią, tak? Zaprosił panią Kasię, pan Grzegorz, fajnie sobie porozmawiali, ale co ja mam z tą wiedzą zrobić? Ja część wiedziałem, część się dowiedziałem, jestem jeszcze bardziej przerażony może, no ale czy coś mogę zrobić, czy mam tylko czekać, aż mi zabiorą pieniądze w różnych formach i będę biedniejszy, czy jestem w stanie jakoś działać? Zanim przejdziemy do tych rozwiązań i tych pomysłów, to proszę Pani Kasiu jeszcze o może takie podsumowanie, takie krótkie tej części pierwszej, czyli pytanie brzmi, jak ta sytuacja się zmieniła, tak w kilku chociaż punktach, co najważniejszego się zmieniło w tych ostatnich miesiącach? Dobrze, no to witam ponownie wszystkich słuchaczy. No myślę, że tu pan Grzegorz zrobił świetny wstęp, świetne wprowadzenie. Co tylko mogę dodać, to już konkrety, tak. Nowa ekonomia, która się właśnie zaczyna, to ekonomia, której naprawdę warto się nauczyć, warto się przyjrzeć, no i dotyczy każdego z nas. To nie ma szans, że coś nas ominie. Z czym się wiąże ta nowa ekonomia? Świat negatywnych stóp procentowych, wysokiej inflacji, wyeliminowanej gotówki, nowych zasad na rynkach finansowych, nieograniczonego dodruku, skupu aktywów od obligacji rządowych przez korporacyjne, a na akcjach skończywszy. Wyceny giełdowe przestają mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Skupy obligacji są tak naprawdę pomocą dla innych korporacji. Także nie powiedzieliśmy o tym w tym pierwszym odcinku tylko po to, żeby teraz wszystkich wystraszyć i powiedzieć, jak jest źle. Nie, bo każda zmiana zaczyna się od uświadomienia sobie, w którym miejscu jesteśmy. Co się naprawdę dzieje, no bo dopiero wtedy, kiedy widzę, jaki jest stan rzeczy, to mogę zacząć działać. Kiedy jestem nieświadomy, płynę z nurtem, porywa mnie ten nurt, no i tak jak pan Grzegorz powiedział, budzę się pewnego razu biedniejszy o to, co zostało skonfiskowane, zabrane w taki czy w inny sposób. Więc teraz ta część będzie służyła temu, żeby taka była budująca, żebyśmy zobaczyli wszyscy, że absolutnie mamy wciąż wiele narzędzi do tego, żeby sobie pomóc. Zabezpieczyć swoje oszczędności. Mało tego, to będą również informacje, dzięki którym wiele osób się wzbogaci. Bo zawsze tak było i będzie, że wszelkie takie zmiany globalne, wielkie transformacje służą temu, żeby zbudować majątek, a część ludzi, którzy to zignorują albo obudzą się za późno, niestety ten majątek straci. No to zaczynamy, tak? Co tu robić? Tak. Każdy kryzys to zawsze szansa i okazja, zagrożenie, zależy co tak naprawdę zauważymy. No i to, co Pani powiedziała, taki moment, kiedy jedni się bogacą, inni tracą. Pytanie, w której grupie Ty oglądający będziesz, to myślę, że decyzja należy do Ciebie, bo część osób mówi, że nie mają na nic wpływu, że to wszystko zależy od kogoś. Wiele zależy od kogoś, ale nie wszystko, więc myślę, że niech ten odcinek będzie takim początkiem. Jeśli faktycznie nic nie robisz ze swoimi finansami i dalej oddajesz te wszystkie decyzje rządowi, szefowi czy innym ludziom, to zacznij to zmieniać. Pani Kasiu, zatem pytanie, co robić teraz, obecnie? Co możemy zrobić? Jakie działania zależne są w 100% od nas i możemy je zacząć nawet dzisiaj? Dobrze. Pierwsza rzecz to w tej części pierwszej, o której powiedziałam, ta cała sytuacja dotyczy obecnego systemu finansowego. Więc skoro ten mechanizm już się tam bardzo psuje,
to ja moim klientom rekomenduję, a zróbmy taki myk, zamiast tam naprawiać, szukać, wyjdźmy z tego systemu. Po prostu idźmy w alternatywną stronę. Stąd, jak się przedstawiłam na początku, jestem doradcą do spraw inwestycji alternatywnych wobec obecnego systemu finansowego. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić o jakichś kosmicznych rozwiązaniach, ale bardzo prostych, bo właśnie o to chodzi. Więc one wszystkie mają bardzo wiele wspólnych cech. Pierwsza, bardzo ważna cecha. Zalecam moim klientom zakupy realnych, fizycznych aktywów. Realnych i fizycznych, czyli takich, które mają materialną postać. Mogę je dotknąć. Widzieć, można je zabrać, tak? Tak. Można no, nie wszystkie zabrać tak fizycznie, ale generalnie w większości tak. Mało tego, mają wartość samą w sobie. Zobaczmy, wszystkie pieniądze, którymi dzisiaj się posługujemy, mają wartość umowną. Jeżeli nawet jeszcze ktokolwiek ma jakieś banknoty w portfelu, to tak de facto to są zadrukowane kartki papieru. Te zapisy elektroniczne to jest tylko umowa między nami a emitentem, czyli między między bankiem centralnym, który je emituje, że one mają taką inną wartość, że banknot, powiedzmy ten niebieski 50-złotowy, że ja za to kupię na przykład 5 bochenków chleba, prawda? Tak. I to jest pewnego rodzaju zaufanie. Ale mamy czas, gdzie jest kryzys tego zaufania i w momencie, kiedy obrazowo mówiąc, pył opadnie z tego dzisiejszego dużego zamieszania i zobaczymy, jaka jest naga prawda, to okaże się, że to zaufanie będzie wtedy praktycznie nie istniało do systemu. Tak się może stać. I wtedy wartość będzie miało tylko to, co ja fizycznie posiadam i co ma wartość samą w sobie. Więc to jest pierwsza ważna zasada. Tutaj tylko dam małą gwiazdkę. Dobrze? Dzisiaj o niej będziemy mówili, ale ta gwiazdka odnosi się do tego, że nie mówię o kryptowalutach tutaj. Zostawiam dla nich nawias, one nie mają formy materialnej, ale warto o nich pomyśleć. Druga sprawa. Są rzadkie. Co to znaczy? Że dzisiaj pieniądze tworzone są w nieskończonej ilości. Powiedzieliśmy sobie na pierwszym spotkaniu, że długi zasypywane są długami, a to jeszcze większymi długami. Dzisiaj banki centralne enter $1 trylion. Wydrukowane. Tak? Więc pieniądz, którym się dzisiaj posługujemy, no, nie ma żadnego wymiaru rzadkości, tak? Natomiast warto dzisiaj swoje pieniądze, swoje oszczędności przekierować do dóbr, towarów, które są rzadkie, czyli nie da się ich stworzyć w nieskończonej ilości. Jest jakaś ograniczona podaż, tak? Trzecia sprawa, bardzo istotna. Róbmy wszystko, żeby miejsca, w które zanosimy swoje oszczędności, miejsca, gdzie towar, na który zamieniamy nasze oszczędności, był naszą własnością w 100%. I znowu odniosę się do tego, co dzisiaj ludzie robią najczęściej. Jeżeli ja zanoszę pieniądze do banku na lokatę, to musimy zacząć patrzeć tak, że ja te pieniądze tam pożyczam. Jeżeli ja kupuję obligacje Skarbu Państwa, to ja pożyczam moje oszczędności rządowi. Jeżeli kupuję obligację korporacyjną, to ja pożyczam moje pieniądze jakiejś firmie. Korporacją. Rozumiemy? Tak? W związku z czym ja przestaję być ich właścicielką i ja liczę na to, że powiedzmy, jeżeli to jest obligacja korporacyjna, że ta firma będzie realizowała taki projekt, który przyniesie jej pieniądze, przyniesie jej zyski, dzięki czemu oddadzą mi moje pieniądze, a jeszcze do tego odsetki. Czy banki mogą mi oddać pieniądze? No, ja tylko przypomnę, że to już grali, to całkiem niedawno, 2013 rok, Cypr. Kto nie pamięta, to proszę sobie odnieść, poszukać w internecie, co to była cypryzacja. To nie banki na Cyprze ludziom zabrały pieniądze. Nie. Te banki po prostu kupiły obligacje greckie za zdeponowane pieniądze innych obywateli. No i a rząd Grecji powiedział, ojej, czy my możemy nie spłacić połowy tych obligacji? No i kiedy dostał zielone światło, no to, że tak powiem, domino poszło w drugą stronę.
to nie banki straciły, tylko te umorzone w połowie obligacje nie wróciły, tak? Czyli jest tak zwana trzecia strona transakcji. Ktoś musi komuś oddać, żeby do nas te pieniądze trafiły. I kiedy dzisiaj to zaufanie jest ograniczone, kiedy dzisiaj jesteśmy na etapie wielkich przełomów i wyłania się coraz to nowy obraz tego świata i nie mamy tego bezpieczeństwa i pewności, to róbmy wszystko, żeby nasze oszczędności wróciły do nas, czyli odzyskajmy prawo własności do nich. I czwarta sprawa, też dość istotna, szukajmy takich aktywów, które są jeszcze niedoszacowane. Czyli innymi słowy, tak mówiąc obrazowo, nie pędźmy za tłumem. Tak? Dzisiaj prawda jest taka, że jak czytam nagłówki, no dzisiaj tłum gdzie pędzi? Dzisiaj tłum już zabiera pieniądze z lokat bankowych, ale gdzie pędzi? Pędzi, kupuje obligacje. Co jest tak naprawdę szaleństwem, ale jak nie rozumiemy tych mechanizmów, że właśnie oto dostajesz papierek w zamian za twoje pożyczone pieniądze i ten papierek zostanie owszem spłacony, tylko za nowo wydrukowane pieniądze. Te nowo wydrukowane pieniądze będą już dużo mniej warte niż te, które pożyczyłeś. Tak? I jak tego nie zrozumiemy, no to właśnie tak działamy. No, dlatego powiedziałam, te 4 warunki, które wymieniłam, są dość istotne i dzięki nim, jak będziemy się nimi kierować, to w wielu przypadkach samodzielnie będziemy potrafili dobre decyzje podjąć. Czy te szalone decyzje, o których Pani mówi, na przykładzie chociażby wyciągania pieniędzy z banku i kupowania za to obligacji, no to wynikają głównie z braku po prostu edukacji, więc znowu wracamy do punktu wyjścia. Także wiele tych wszystkich decyzji, no rząd wie, jak się ludzie będą zachowywać, więc oni nie są zdziwieni, że mają tylu chętnych. Okej, idźmy dalej, no bo mieliśmy rozwiązywać problemy w tym filmie, a nie... Wiesz, to jest. Wiemy, jakie punkty należy spełnić. Wiemy, jakie inwestycje i które miejsca, na co powinniśmy zwracać uwagę. No to poproszę teraz konkretnie o przykłady inwestycji takich faktycznie dobrych, które Pani zna, w które sama Pani inwestuje, w które inwestują Pani klienci od tych kilkunastu już lat, są zadowoleni i teraz być może część dzwoni, dziękuję za to, że to nie były na przykład inwestycje w coś, co jest tą przysłowiową kartką papieru, którą można sobie później, właśnie, można sobie z nią zrobić wszystko, ale no nie można kupić za nią nic, tak? Tak. No to idziemy do konkretów, tak? Od ogółu do szczegółu. Wiemy już, jakie cechy powinny mieć te inwestycje i teraz wymienię te, które rekomenduję w pierwszej kolejności. Bazą, podstawą naszego takiego portfela inwestycyjnego. I tu uwaga, niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy, powinno być złoto. I to jest ważne chyba, jeszcze zanim Pani przejdzie dalej, bo część osób powie mi, albo w zasadzie powie ogólnie, że no dobrze, ale ja nie mam pieniędzy, tak, bo ja zarabiam 3500 i za co ja mam kupować złoto? Pani mi tu mówi o jakichś złotach, przecież to sztabka kosztuje pewnie ze 100 czy 200 tysięcy złotych. Za co ja mam to kupić? I tutaj oddaję głos. Dobrze. Ja mówię, najpierw bym chciała ogólnie, ale jak już tutaj padło pytanie, to tylko powiem tak. Każdego stać na złoto, proszę mi wierzyć. Można kupować już nawet 1 gram tego złota. Złoto w dzisiejszych czasach, fizyczne oczywiście, uwaga, fizyczne złoto inwestycyjne, nie jubilerskie, nie biżuteria, pierścionki, tylko złoto inwestycyjne, czyli takie, które ma próbę 999,9, jest złotem inwestycyjnym. To złoto powinno stanowić minimum, ale to absolutne minimum naszego portfela 10%, optymalnie 30%, nawet trochę więcej. Ja osobiście w moich oszczędności, ja nie będę liczyła nieruchomości, bo to nie chodzi o to, żeby teraz podliczyć cały majątek i skaszować sobie w głowie nieruchomość, tylko tego majątku płynnego, tak to nazwijmy. Ja mam 35% mojego majątku stanowi dzisiaj fizyczne złoto. Fizyczne złoto w postaci sztab czy monet. Natomiast do tego może potem w szczegółach przejdę, bo złoto, tak jak mówię, można kupić od 1 grama. 1 gram to jest nawet nie 300 zł, 250 zł kosztuje 1 gram złota, więc to też jest tak, że jeżeli ktoś ma tego majątku takiego płynnego, powiedzmy 1 000
To nie o to chodzi, żeby kupił sobie 1 uncję złota, bo to też nic mu nie załatwi, ale ktoś, jeżeli ma niewielkie nawet oszczędności i proporcjonalnie będzie miał tego złota 10, 30, 40%, to będzie w lepszej sytuacji niż ten, który ma 1 000 000 cashu i 0 złota. Tak? To jest sens, tak? Jest taki bardzo znany inwestor, Ray Dalio, który na jednym z wystąpień w Davos powiedział wprost: cash is trash. Gotówka to dzisiaj śmieć. A tak naprawdę zarządza jednym z największych funduszy hedgingowych na świecie. Jest multimiliarderem i naprawdę jak on coś mówi, to waży bardzo słowa i ma to poparte wielką wiedzą. Więc ja to mówię, przytaczam też nazwiska takich osób, żeby zauważyć, że nie są tylko tutaj Katarzyna opowiada, tylko to jest naprawdę informacja od bardzo znamienitych postaci z rynku finansowego. Także wracając, co spełnia te wszystkie warunki, o których mówiłam, to w pierwszej kolejności złoto inwestycyjne, ale w postaci fizycznej. Następnie, no bo tak, no wymieńmy sobie, czy ma wartość samą w sobie? Oczywiście. Jest fizyczne? Oczywiście. Czy jest rzadkie? Czy da się dodrukować złota w nieskończoną ilość? Nie. Podaż jest bardzo ograniczona i drodzy Państwo, ona jest na tyle ograniczona, że właśnie na początku tego roku taka Rada Złota podała, że podaż złota się zmniejszyła, czyli wydobycie się zmniejszyło, tak? Jak ktoś zacznie logicznie myśleć, no to już wie, co chce dalej powiedzieć. Czyli jest fizyczne, nie jest rzadkie. Trzecia sprawa, czy jest moją własnością? Jeżeli ja biorę sztabkę do ręki, kupuję ją i zabieram do siebie do domu, no to kto jest jej właścicielem? Kto decyduje o tym złocie? No tylko ja. No i czy jest niedoszacowane? Tak, jest niedoszacowane. O tym będę chciała troszeczkę później powiedzieć, bo to jest szerszy temat. Pytanie jeszcze a propos złota, bo skoro mówimy o złocie, no teraz pewnie padnie pytanie, wiele osób powie, no czy warto kupować, no bo kwestia, że jest rzadkie, że jest fizyczne, zabierzemy do domu, no ale kwestia ceny, tak, czy to jest wysoko, no bo czy to jest za drogo może, czy może poczekać, co się wydarzy z tymi cenami, czy zawsze kupować, czy zawsze jest dobry moment, żeby kupować złoto, obojętnie od wartości. Tak, to zaraz odpowiem, tylko jeszcze może dokończę tamto pytanie, bo tak by wyszło na to, że tylko złoto, tak? Okay. Aktywów takich, które warto dzisiaj ewakuować swoje oszczędności. To pierwsze to jest złoto fizyczne, srebro fizyczne, które jest bardzo niedoszacowane, też ma postać fizyczną i wszystkie te parametry spełnia. Na pewno warto lokować w ziemię w dobrej lokalizacji, nieruchomości w dobrej lokalizacji, dzieła sztuki, jeżeli kogoś na to stać, tak? No i już poza nawiasem, oczywiście warto się troszeczkę zacząć edukować w temacie kryptowalut. Natomiast odpowiadając, bo to była ta pierwsza część, natomiast odpowiadając teraz na pytanie o to, czy dzisiaj warto kupować złoto, tak, czy ono jest drogie, tanie i tak dalej. Więc tak, zacznę od tego, że dzisiaj złoto w złotówce, uncja trojańska, taka najbardziej rozpowszechniona forma, no nie wzięłam dzisiaj, ale chętnie bym pokazała, to 31,1 grama. Także jak gdzieś tam w mediach nam pokazują jakaś cena albo idziemy, gdzieś widzimy wycenę, to najczęściej to jest uncja, 31,1 grama. I uncja dzisiaj w złotówkach kosztuje ponad 8,5 tysiąca. I to jest historycznie najwyższa cena. I dlatego większość osób myśli, a złoto już jest drogie. To nie kupuje. I tu jest znowu, przepraszam, ale błąd logiczny, dlatego że no nie wiemy, no tak jak powiedziałam na pierwszej części, no skąd my to mamy wiedzieć, no to kto nas tego uczy? Musimy spojrzeć na złoto w dolarze. Złoto na świecie generalnie jest wycenione w dolarze, a cena w złotówce nas tutaj obowiązuje, no bo nie obowiązuje w naszym kraju dolar, na szczęście. W związku z czym cena w dolarach to jest około $1700 za tą uncję. $1700 kosztuje dzisiaj. W szczycie cenowym, który miał miejsce w 2011 roku, złoto kosztowało $1900 za uncję.
Czyli jeszcze $200 brakuje nam do tej szczytowej. Tak, ale tu uwaga, odnoszę nas znowu do pierwszej części naszego wywiadu. 9 lat między rokiem dzisiejszym a 2011. Jaka była inflacja w tym czasie? Te $1900 dzisiaj powinniśmy przeliczyć według inflacji, bo te $1900 z 2011 dzisiaj być może to będzie, nie wiem, 2100, tak? To wiadomo, o co chodzi, tak? Tak. To jest bez inflacji. W związku z czym, tu mamy pierwszą rzecz. Druga sprawa to, że w międzyczasie ogólny właśnie poziom cen rośnie, tak? Jeżeli my teraz, ktoś powie tak, no czy chleb jest drogi, czy tani? No dzisiaj kosztuje, powiedzmy, bochenek chleba, nie wiem, tam 5 albo 6 zł, tak? No tylko, że zwiększyły się koszty pracy, zwiększyły się koszty wszystkich tych półproduktów, w związku z czym ten chleb nie możemy oczekiwać, że on będzie kosztował 2 zł i powiemy, o no to teraz to mogę go kupić. Tak, wszystko wzrosło, tak. I teraz to jest jedna sprawa, natomiast my robiliśmy takie analizy i zauważyliśmy jedną bardzo ważną rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Taki kryzys, który najbardziej jeszcze mamy w głowie, tak, to jest rok 2008, upadek Lehman Brothers i tak dalej. I to był kryzys, powiedziałabym, który gdzieś tam nam zapadł w pamięci, praktycznie z tej dekady. Natomiast był to kryzys, który dotyczył krajów rozwiniętych, dotyczył głównie sektora bankowego, prawda? I to nie był taki kryzys globalny, jaki mamy do czynienia dzisiaj. Dokładnie. On zatrzymał pewien sektor gospodarki. Oczywiście te banki zostały tam dopompowane, pomoc rządowa i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego tematu rozwijać. Ale do czego zmierzam? Że przed tym kryzysem złoto w złotówkach, bo jesteśmy w Polsce, będziemy mówić o złotówkach, kosztowało 1400 zł za uncję. Zakończył się kryzys, złoto sięgnęło kwoty 6000 zł. Wzrosło praktycznie 4-krotnie. Dzisiaj, tuż przed tym, co się teraz dzieje, czyli jeszcze w grudniu tamtego roku, złoto kosztowało w złotówce 5000 zł. Gdybyśmy wzięli tylko taką miarę razy 4, no to z 8,5 tysiąca dzisiejszej ceny możemy oczekiwać 20 000. I to jakby to jak ktoś powie, a no to tak sobie pomnożyłam. Tamten kryzys był kryzysem krajów rozwiniętych i sektora bankowego. Ten kryzys ma zupełnie inny wymiar. Ten kryzys tak naprawdę dopiero się zaczyna, to co powiedzieliśmy na naszym poprzednim nagraniu, prawda? Dokładnie. Dotyczy całego świata. Krajów rozwiniętych, rozwijających się trzeciego świata, każdego jednego sektora gospodarczego, który nagle, tak jakbyśmy jechali rozpędzonym samochodem po autostradzie i nawet nie tyle, co zaczęli hamować, co wrzucili bieg wsteczny. I ja nie jestem specjalistą od samochodów, ale domyślam się, że wtedy szybko trzeba wybierać już numer assistance i lawetę. Bo domyślam się, że ten cały tam w środku silnik i co tam tylko, to pewnie się rozsypało w drobny mak, tak? I dzisiaj mamy z czymś takim do czynienia. Następna sprawa. Jeżeli teraz ten kryzys przyniesie nam, tak jak powiedziałam, opadnie kurz i kryzys zaufania wyeskaluje. Jak myślicie Państwo, co się stanie z pieniędzmi, które są dzisiaj lokowane w obligacjach? Obligacje, największy rynek długu. I zaczną się wszyscy orientować, mówić, nie, ewakuujemy się stamtąd. Obligacje to powiedzmy gdzieś 150 bilionów dolarów, to jest 10 z 12 zerami. Ogromny pieniądz, tak? A teraz na przykład rynek srebra 40 miliardów dolarów. To jakby to porównać, to jest... Wyobraźmy sobie taką sytuację, że no może nie będę tu porównywać do procent, bo nie każdy nasz słuchacz będzie z Tychów, tak? Ale powiedzmy sobie, że no wyobraźmy sobie, że w ogrodzie mamy taką ładną sadzawkę z wodą, tak? I wyobraźmy sobie, że teraz ktoś tam wlewa Morze Bałtyckie. To tak będzie wyglądało, tak będą wyglądały rynki. Malutkie rynki złota fizycznego, srebra fizycznego, ziemi, której jest podaż ograniczona, rynku sztuki, który jest ograniczony ilościowo, tak? Powiedzmy jakichś kryptowalut, które są też ograniczone ilościowo, nie wszystkie,
I teraz wyobraźmy sobie, że następuje ewakuacja tych środków stamtąd i one bardzo szybko i gwałtownie chcą się przetransferować w te miejsca. Co się może stać? Nikt nagle nie zwiększy produkcji ani złota, ani srebra, ani nie reanimujemy, powiedzmy, starych mistrzów, nie wiem, Matejkę nie reanimujemy, powiemy, że ma coś namalować, tak? Ja teraz tylko tak dość zabawnie, ale obrazowo pokazuję, żeby pobudzić wyobraźnię. Przed czym stoimy, tak? Jeżeli ten kolos na glinianych nogach zacznie się powolutku chybotać, tak, przewracać i ludzie zaczną się budzić i widzieć, co się dzieje, no to nastąpi bardzo gwałtowna ewakuacja. I mówię tu o ludziach, dlatego że niestety, ale że tak powiem ulica, czyli my najpóźniej się ewakuujemy. Ewakuacja systemu finansowego już trwa. Kto kupuje dzisiaj największe ilości złota? Banki centralne. Banki centralne kupują dzisiaj złoto, czy kupowały złoto w zasadzie, no tak jakby można, niektórzy mówią, coś wiedziały. No, w każdym bądź razie nawet nasz Narodowy Bank Polski w zeszłym roku podwoił ilość złota. Tak? Rosja, Chiny, to są kraje, które nieustająco zwiększają swoje zasoby złota. Większość krajów sprowadza złoto do kraju. Ja zawsze mówię tak, jak jesteśmy mrówką i idzie słoń, to trzeba uważać, żeby nas nie nadepnął, ale dobrze jest iść w cieniu tego słonia, tak? Obserwujmy, co się dzieje, tak? Niekoniecznie 50 nakaz i zakaz, które nam wydają, tylko zacznijmy szukać informacji z wyprzedzeniem po to, żeby się przygotować. No bo jak oni się już ewakuują, największe amerykańskie fundusze inwestycyjne mają dzisiaj problem, tak? No bo powiedzieliśmy, że dzisiaj nie da się żyć z odsetek od kapitału, bo stopy procentowe są zerowe, więc szukają miejsca, w którym ten kapitał mogą przechować. I to są właśnie te aktywa, które wymieniliśmy teraz. Mhm. No więc pytanie brzmi, tak? Czy ta cena spadnie, czy wzrośnie? No, logika, tak? Matematyka. Tutaj nie jest kula, której ktoś wróży, albo ja tak mówię, bo nie wiem, mam sklep ze złotem i chcę teraz je zarekomendować. Nie, ja po prostu mówię, jakie są logiczne i jaki jest ciąg przyczynowo-skutkowy. I ktoś się może z tym nie zgodzić, ja to szanuję. Ale jeżeli ktoś nie wiedział, a się zgadza, to niech wyciągnie wnioski sam. Dzisiaj zdecydowanie mniej mówię niż... Ale mam nadzieję, że pan nie mówił. Przeważnie w filmach gdzieś tam swoich staram się odzywać, ale tak jakby ta wiedza, która tu dzisiaj jest, mówię, jest tak ważna, bym powiedział, tak niesamowicie ważna, bo jeśli faktycznie ktoś przegapi ten moment i nie zrobi nic, bo uzna, że takie działanie to też jest pewnie jakiś spisek i ktoś chce, żeby on działał w ten sposób, no to już co się wydarzy, to już najprawdopodobniej możemy przewidzieć. Ale chciałem zapytać o to, no skoro ci najwięksi już część to co wiemy, tak, Polska też chyba z Londynu, tak, sprowadziliśmy swoje złoto, które tam było, jak dobrze pamiętam, część tego złota, więc kraje sprowadzają złoto, skupują, banki kupują i tak dalej, więc pytanie takie, że jeśli faktycznie tych ludzi będzie więcej, no ktoś zapyta, tak powie, o dobrze, no ale jeśli faktycznie coraz więcej ludzi ma tą świadomość i ten internet kipi od tych informacji, jak ludzie zaczną kupować, a zaczną kupować złoto jeszcze bardziej. Zresztą słyszę, że czeka się na złoto bardzo długo chyba, tak? Nie wiem, zaraz mi pani odpowie, czy da się kupić po prostu to złoto dzisiaj od tak, czy trzeba czekać, jeśli tak, to ile? No to właśnie jeśli jest tylu chętnych, to czy może go zabraknąć tego złota realnie w takim faktycznie dla takiego Kowalskiego, który nie wiem, chce kupić sobie tego złota za kilka, może tysięcy maksymalnie, może kilkanaście, no ale też pewnie nie więcej. No, statystyczna osoba w Polsce, no tych oszczędności 50% osób w ogóle nie ma. Więc mówię o takim realnym zakupie takiej osoby, która no za dużo nie chce kupić, może kilkadziesiąt tysięcy, no ale co dalej, tak? Jeśli ileś osób się zgłosi, ile realnie tego złota na rynku jest, dla ilu klientów wystarczy, więc chyba warto się pośpieszyć. Na pewno warto się pospieszyć, chociażby ze względu na to, że już przeżyliśmy chwilkę, w której ze względu na epidemię rzeczywiście dostawy złota były bardzo ograniczone.
Wspomniałam, że Światowa Rada Złota ogłosiła, że podaż, czyli wydobycie złota zostało zmniejszone. Ono jest w miarę stałe i przewidywalne, także wiemy, ile tego złota rocznie jest produkowane, ale gro tego złota wędruje nie do ludzi takich jak my, tylko właśnie do instytucji finansowych. I ten przedział, ta skala się teraz zwiększa, więc tym bardziej warto się w tej kolejce ustawić. I jeżeli chodzi o złoto, no to przede wszystkim fizyczne kupować. Ja wręcz bym powiedziała, odradzam kupna obietnicy, że kupimy złoto, tylko ono musi fizycznie istnieć. My to realizujemy w ten sposób, że jeżeli nawet kupujemy złoto, którego fizycznie tutaj w kraju nie mamy, to ono fizycznie jest wyprodukowane, czyli znajduje się w mennicach w Australii, w Austrii czy w Szwajcarii i ono jest na stanie magazynowym. I jakby jedynym tutaj problemem staje się logistyka i przetransportowanie go do kraju. Czyli to nie jest obietnica, że jakaś mennica nam w przyszłości, to jest taki samochód, tak? Pytanie, czy część ludzi kupuje na zamówienie i czeka 4 miesiące i tego samochodu jeszcze w ogóle nie ma na taśmie produkcyjnej, no to dzisiaj, czy kupujemy taki samochód, który już gdzieś stoi na magazynie, czy na jakimś innym salonie, tak? I teraz nam mają go tylko przywieźć do salonu, z którego go odbieramy. To my kupujemy już złoto istniejące, fizyczne. Kwestią jest tylko jego dostarczenie. Natomiast czy złota może zabraknąć? Fizycznego złota do zakupów? Ja bym powiedziała tak, sprawę rozwiąże cena. Fizycznego złota nie przybędzie. Ale to jest odpowiedź na pytanie dla tych, którzy uważają, że złoto jest drogie. Ta przestrzeń do podbicia tej ceny w górę jest ogromna. Im większy dodruk, im niższe stopy procentowe i wyższa inflacja, tym większy będzie, może szybszy niż nam się wydaje, wzrost świadomości i wzrost zakupów. Na pewno największą robotę zrobią fundusze inwestycyjne i duzi gracze. I oni nam mogą bardzo szybko zmniejszyć tą pulę złota, którą będziemy mogli jako taki Kowalski nabywać. Natomiast ja przewiduję bardziej tutaj, że sprawę rozwiąże złoto. My zawsze utrzymujemy duże stany magazynowe złota. Teraz znowu odbudowaliśmy. Dlatego też to, co jest u nas możliwe, to zakup za gotówkę również i odbiór w tym samym momencie, czyli taka wymiana szybka. No i złoto jest dostępne u nas w dostawie 24-godzinnej, czyli no nie musimy się denerwować, czekać i to jest zrealizowane, ale to też może ulec zmianie i ta dostawa czasami może być dłuższa. Jedno jest pewne, że jeżeli wybieramy dobrego dystrybutora, to warto zapytać właśnie o to, czy to złoto dopiero będzie produkowane, czy ono już fizycznie jest, bo to jest to ryzyko, tak? Natomiast jeżeli fizyczne złoto osiągnie ceny, gdzie powiedzmy ludzie, którzy dysponują nieco mniejszymi zasobami finansowymi, nie będą mogli dogonić tej ceny złota, to proponuję wtedy alternatywne wobec złota aktywo, którym jest fizyczne srebro. Dużo tańsze. Tak, jest dużo tańsze, ale załatwia podobną robotę jak złoto. Ono troszeczkę ma inne parametry i jakby dłuższą rozmowę z klientem troszeczkę odbywam na temat srebra, bo trzeba wiedzieć, czym to się je. To nie jest tak, że ja dzisiaj dla jasności, żeby osoba po wysłuchaniu tego filmu nie uznała, że pani Katarzyna rekomenduje to i ta osoba sobie to zrealizuje. Każdy ma jakby indywidualną sytuację i warto, żeby ją skonsultował. Srebro ma nieco inne charakterystyki niż złoto. Nie każdy może sobie, powiedzmy, pozwolić na takie zakupy. Niemniej jednak ja przewiduję, że jak złoto osiągnie cenę taką znowu, przepraszam, że tak nazywam ludzi ulica, ale tak się mówi w tym żargonie tak, ekonomicznym. Często tak, jest. To wtedy rzucą się na srebro i srebro załatwi taką samą robotę jak złoto. Także nie zabraknie nam, nie zabraknie. Okej. Czyli
podsumowując, gdybyśmy faktycznie podsumowali tak jakby ten kawałek tej naszej rozmowy a propos kupowania złota, srebra, to po pierwsze nie kupujemy żadnego certyfikatu, żadnego papieru, żadnego dokumentu, który nam obiecuje udział w czymś w przyszłości i złoto, które gdzieś ktoś ma, ale my jesteśmy jego właścicielem tylko podpisując jakiś dokumencik, tylko jeśli chcemy kupić faktycznie i zabezpieczyć sobie wartość, żeby pieniądze zamienić faktycznie na coś fizycznego, to kupujemy albo sztabki, nawet jednogramowe, które faktycznie kosztują niecałe 300 zł, bo też jakiś czas temu kupowałem. No to nie było teraz, ale pamiętam, że płaciłem około 200 kilku złotych wtedy, więc kupujemy sztabki, kupujemy monety również. Pytanie, gdzie właśnie? No bo ludzie są nie tylko, mamy YouTube'a, mamy internet, ludzie są na całym świecie. Gdzie w ogóle szukać takich dobrych miejsc, czy... No bo na ulicy nie ma chyba, tak? Nie ma takiego biura, gdzie wejdziemy, powiemy sobie, wie pan co, mam tutaj 5000, chcę kupić sobie złoto, proszę mi wyliczyć jak w kantorze, ile za to dostanę monet. No faktycznie ludzie chcieliby wiedzieć, myślę, gdzie albo w jakim miejscu, co mamy wpisać w Google, które miejsce jest rekomendowane i bezpieczne, bo widziałem nawet takie sklepy internetowe, które kurierem to wysyłają, tak? Trzeba zapłacić z góry lub za pobraniem, ale który sklep jest ok? Kwestia znowu ceny, jeden sklep zarobi więcej, drugi mniej, no bo sobie po prostu marżę dolicza. To oczywiście nie jest złe, no ale czy jakoś da się po prostu dobrze znaleźć to miejsce do kupna, czy są może jakieś miejsca rekomendowane? No może takie pytanie po prostu, które gdzieś komuś da jakiś obraz tego, jak to wygląda. No na naszym rynku tutaj w Polsce na pewno jest kilka sklepów menniczych, które jakby znamy z nazwy, tak? Ponieważ one mają takie nazwy dość powszechne, jak Mennica Polska czy Skarbowa, no to najczęściej nam się kojarzy ta nazwa z tym, że to jest jakaś spółka Skarbu Państwa. Tak, to są wszystko prywatne sklepy dla jasności. To nie są instytucje finansowe, państwowe. W związku z czym no, przede wszystkim rekomenduję zakupy u dystrybutorów, którzy mają swoje fizyczne również sklepy. Czyli gdzie ja wiem, że to nie jest sklep internetowy online, tylko i powiedzmy adres mailowy czy adres skrzynka pocztowa, tylko że fizycznie tam jest, tak? Ktoś, jest budynek, jest zarejestrowana w konkretnie istniejącym miejscu. Ja oczywiście tutaj, jakby to powiedzieć, się uśmiecham, no bo ja bardzo chętnie bym zarekomendowała swój sklep internetowy i sklep stacjonarny. Mówię o tym, że warto, żeby był sklep stacjonarny, to nie o to chodzi, że teraz osoby z Warszawy, z Gdańska czy Szczecina nie mogłyby na przykład w takim sklepie u mnie kupić, tylko chodzi o fakt, żeby wiedziały, że po prostu te osoby tam fizycznie, że to jest, tak, że jest takie większe bezpieczeństwo, tak. No, są ludzie, którzy do nas przychodzą, oczywiście powiedzmy z drogi, tak, w Katowicach mamy taki sklep, gdzie można nas odwiedzić. Jeżeli będzie można, to potem pod filmem podamy tak na miarę, tak, ja oczywiście ze swojej strony będę oczywiście rekomendowała zakupy za moim pośrednictwem. No przede wszystkim to są zakupy, czym to się wyróżnia, tak, że są to zakupy z doradcą. Czyli jeżeli czegoś nie wiem, chcę dopytać, to na pewno takie konsultacje są wliczone w cenę zakupu. Czyli jakby no, mam tą pomoc, tak? Nie muszę szukać, przekopywać całego internetu i dowiadywać się, jak mam to zrobić. Nawet kwestia decyzji o gramaturze. To są czasami takie proste niby rzeczy, a wiele osób pewne rzeczy nie przychodzą do głowy. Tak? Inaczej będą kupować przedsiębiorcy, inaczej osoby prywatne, inne sztaby rekomenduje, tak? Inną formę tego troszeczkę zakupu, inne proporcje i tak dalej. W związku z czym, no i to co powiedziałam, kolejna sprawa, no to jest to, że mamy wysokie stany magazynowe i zawsze można u nas kupić, no jeżeli nie mamy na stanie, to jesteśmy w stanie sprowadzić. Mamy bardzo dużą płynność, jeżeli chodzi o złoto. No i też oczywiście w drugą stronę, tak? Każdy z takich dystrybutorów dobrze, żeby był chętny na skup naszego złota, czyli jak sprzedaje, to też kupuje z powrotem, tak? Odkupuje. To też jest bardzo wartościowe, no bo
pewnie takie pytanie padnie, a gdzie to zbyć, tak? Dokładnie, no bo jak kupuję, to mogę mieć sytuację też taką kryzysową, Tak, że tak. jednak nie potrzebuję tej monety, ale przydałoby Ale się kupujesz szybko gotówkę, dokładnie. Także to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że złoto jest też bardzo płynne. W każdej chwili mogę je zamienić na gotówkę, mało tego na walutę dowolnego kraju. Czyli przykładowo wyjeżdżam do Emiratów Arabskich, czy wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, do Austrii, do Australii, obojętnie jaki kraj sobie wymyślę, zabieram moje złoto i tam w oddziale w każdym oddziale Banku Narodowego, w kantorze wymienię to złoto na walutę kraju, w którym właściwie jestem. Tak? Jeżeli weźmiemy teraz na przykład nasze polskie złotówki i pojedziemy do Australii, no to niestety, ale jak nie mamy dolarów amerykańskich, żeby wymienić na dolary australijskie, no to jesteśmy trochę w kropce. I tak myślę, że jest wiele krajów tutaj, w których no nasza waluta jest jakimś tam kolorowym papierkiem, czy no dzisiaj jest to o tyle łatwiejsze, że są elektroniczne zapisy, tak, i gdzieś tam to możemy szybko na swoim, powiedzmy, koncie wymienić. Ale często to sprawia problem, jeżeli potrzebujemy właśnie zrobić to w ten sposób. Także no ja rekomenduję oczywiście, ale też tak jak mówię, są sklepy, warto wiedzieć, że one mają też swoją taką fizyczną postać. No i po tym, co dzisiaj usłyszeliście Państwo, no zawsze możecie coś tam dopytać osobę, z którą rozmawiacie i pomóc sobie w zakupach. Tak jak obiecaliśmy i tak jak pani Kasia też mówiła, damy tutaj kontakt pod filmem, bo bardzo ważne i warto to podkreślić jeszcze raz, że każda sytuacja każdej osoby jest inna. Czy to prywatnej osoby, czy właściciela firmy, każdy ma indywidualną, inną sytuację i na pewno nie ma uniwersalnego sposobu na to, jak zabezpieczyć swoje pieniądze lub ile z tych środków właśnie zabezpieczyć, a ile zostawić, no bo też przecież potrzebujemy pieniądze do na przykład prowadzenia biznesu i nie możemy swojego 1 300 000 złotych z konta firmowego wziąć i kupić sobie za to wszystko jutro monety. Dokładnie. Ja jestem zabezpieczony, mam złoto, bo pieniądze są tylko papierkami, a firma nagle Dokładnie. bo są faktury niezapłacone i nie mamy tych pieniędzy. Wiadomo, że umiar musi być, także jeśli ktoś będzie chciał dopytać szczegółowo panią Kasię o jakieś takie prywatne rzeczy związane z tymi planowaniem tych finansów, czy zakupów, czy inwestycji, bardzo proszę, będzie kontakt, można się skontaktować i dopytać. Jeszcze może takie pytanie na koniec, którego w zasadzie nawet nie planowałem dzisiaj, ale jakoś mi wpadło do głowy. Jeśli kupimy faktycznie takie monety, a mówimy o tym, że te banki są takie złe, no i mają taki niecny plan, szatański, no to gdzie powinniśmy, jeśli mamy większą ilość tego, gdzie sobie to chować? Czy faktycznie łopatę w obi kupić i pod drzewem? Czy są jakieś inne pomysły? No bo jednak trochę lat pani współpracuje i czy są takie, no nie pytam o konkretne miejsce, tak, że pod talerzami Całą jabłonką. Tak, zdecydowanie Bank Ziemski jest bezpieczniejszy. Bank Ziemski, czyli ta przysłowiowa zakopana skrzyneczka pod jabłonką jest bezpieczniejsza. I teraz już tego nie mówię w formie żartu. Bezpieczniej jest trzymać złoto u siebie, mieć nad nim pieczę, niż trzymać je w systemie bankowym, czyli no, oddać je tam z powrotem. Były już takie sytuacje, że to było w Hiszpanii już lata temu, gdzie ludzie przechowywali złoto w skrytkach bankowych, a kiedy przyszło co do czego, dostali ekwiwalent oczywiście odpowiednio powiększony, żeby, że tak powiem, nie mieli pretensji, ale złota swojego nie dostali. To jest w ogóle bardzo często praktykowane, jeżeli chodzi o duże banki, no bo banki centralne jak przechowują złoto, no to bardzo długo ich stamtąd nie wyjmują. Więc złoto przechowywane w skarbcu nie przynosi żadnych korzyści finansowych, prawda? No więc takie złoto było wielokrotnie leasingowane, pożyczane dalej. No skoro się właściciel na razie nie upomina, no to jest ono zadysponowane, czyli wielokrotnie sprzedawane. No gorzej jak chcemy w danym momencie je z powrotem odzyskać. To tak też daje do myślenia, kiedy taką dygresję zrobię, Niemcy zgłosili się do Stanów Zjednoczonych o zwrot części swojego złota, które było tam deponowane. Było to bodajże 300 ton i Stany Zjednoczone, amerykański bank federalny powiedział, że owszem, oddadzą, ale rozłożą to na czas i w 7 lat będą to złoto zwracać.
no to ktoś tam sprytnie obliczył, że nawet gdyby samolotami pasażerskimi przewożono ten kruszec, no to wystarczyło tam powiedzmy ileś tam tych lotów, żeby te złoto wróciło, więc czemu 7 lat? No, pozostawiam do domysłów. Natomiast jeżeli chodzi o przechowanie, tak, polecam przechowanie, oczywiście jeżeli to są większe ilości, safe. I ja również jestem w stanie moim klientom zaproponować ubezpieczenie takich wartościowych rzeczy, nie tylko złota, również biżuterii, drogich zegarków i tak dalej. I jeżeli chodzi o złoto, to faktycznie to ubezpieczenie obejmuje to złoto, które jest przechowywane w sejfie. Natomiast jeżeli chodzi o drogocenną biżuterię, diamenty czy drogie zegarki, no to oczywiście to ubezpieczenie zezwala na ich noszenie. Nie muszą leżeć w sejfie. Natomiast jak najbardziej są też klienci, którzy bardzo by chcieli dywersyfikację geograficzną swojego majątku i również też takie możliwości mamy. Są prywatne, zaznaczam prywatne skarbce w strefie bezcłowej w Szwajcarii, skarbce Lumis, gdzie nasi klienci na przykład przechowują swoje srebro, część swojego złota. Srebro, dlatego że srebro jest bardzo tanie, więc jeżeli byśmy chcieli kupić powiedzmy równowartość, którą niektórzy kupują w złocie, no to musieliby mieć, jak ja to się śmieję, a gdzie hangar? To srebro i wtedy przechowujemy je właśnie na tych terenach bezcłowych, tam są w pełni bezpieczne. Czyli krótko, w 2 zdaniach, tak, złoto przechowujemy na własną rękę, najlepiej poza systemem bankowym. No i też tego się trzymamy. Myślę, że to będzie takie podsumowanie, że wreszcie dla tych osób, które nie włączyły dalej tego myślenia poza systemem i nie dbają o swoje finanse w ten sposób, no to jest chyba najlepszy i chyba ostatni moment, żeby się tym zająć. Nie wiem, czy się Pani ze mną zgodzi, czy jeszcze mamy czas, czy warto po prostu... Pani Grzegorzu, ja powiem tak, my tak w firmie bardzo mówimy obrazowo i mówimy tak, że no my jesteśmy ze Śląska, mogą nas z różnych terenów słuchać ludzie, ale mówimy, że tak, że dzisiaj, jeżeli chodzi o złoto, to jest tak, że pociąg stoi właśnie, pociąg relacji Katowice-Warszawa stoi właśnie w Zawierciu. Jak tam nie wsiądziemy, to następny przystanek to jest Warszawa Wschodnia. Tak. Czyli ostatni moment dzisiaj mówi się, że przynajmniej w naszych kręgach już jest korekta na złocie. Śmiejemy się, bo to jest taka korekta, w której złoto nie spada, tylko nie rośnie. I jeszcze jedna ważna informacja dla tych, którzy się zastanawiają. Złoto spełnia oprócz tych walorów odzyskania prawa własności, uniknięcia zderzenia z negatywnymi stopami procentowymi, ewentualnej konfiskaty, zabezpiecza również naszą złotówkę. Dlatego, że obserwujemy to, w szczególności ci, którzy powiedzmy nawet mają zobowiązania w walucie obcej, widzą co się dzieje. Tak? Nasza złotówka bardzo się osłabia. Tak? Czyli dlatego też ta cena złota w złotówkach jest tak wysoka. Część tej ceny to jest tak naprawdę wycena dolara. Czyli my kupując złoto ubezpieczamy również spadek wartości naszej złotówki. I to również kieruję do przedsiębiorców te słowa, którzy no, bardzo często prowadząc handel międzynarodowy, no, zależy im na tym. W związku z czym no, warto o tym również pomyśleć, że złotówka no, raczej będzie się dalej osłabiać, tak? I złoto również zabezpiecza nas przed utratą w tej relacji złoto-dolar siły nabywczej naszej złotówki. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Doszliśmy do takiego momentu, gdzie zadałem już to pytanie konkretnie po zakupie, gdzie możemy zakopać dosłownie te nasze cenne złoto, które faktycznie ma wartość no i może ta wartość zostać zatrzymana. Jedyne chyba, co złe się może wydarzyć, właśnie chyba może jeszcze na koniec zapytam o to, co by się mogło wydarzyć, to jest jakaś konfiskata rządowa, czy to jest jedyne zagrożenie, czy... Złoto jest walutą światową. Proszę sobie wyobrazić teraz sytuację, że we wszystkich krajach na świecie musi nastąpić dokładnie ten sam złoczynny proceder. Ludzie, no nie wiem, no ktoś musi wejść do mieszkania z bronią, i w momencie, gdy ja mam złoto i
powiedzmy, no ja to objawiłam, tak, ale Tak. ja wszystkim moim klientom mówię, że zakup jest tak naprawdę między nami, tak, nie ma, jak oni teraz nie zaczną rozpowiadać, ile to ton złota kupili, no to są nasze informacje wewnętrzne, tak, więc to złoto, tak jak gotówkę, dlatego też ona nie jest takie mile widziane. Mogę w każdej chwili powiedzieć, że ja je po prostu już spieniężyłam, wydałam, podarowałam, dlatego że ono oddaje mi prawo własności. Ja mogę z nim zrobić co chcę, tak, jednym słowem mogę dzisiaj wziąć moje złoto i iść kupić, nie wiem, no powiedzmy, że wymieniam się teraz barterowo z kimś na ziemię. Ktoś ma super ziemię, która mnie interesuje i chce nabyć kawałek gruntu. Z osobą, którą robię transakcję, robimy wymianę, tak? Płacę złotem, tak? W związku z czym równie dobrze mogę powiedzieć, że tego złota już dawno nie mam. Albo że zakopałam pod którąś tam jabłonek. Nie pamiętam, skleroza. Mapę zjadłam. Tak. Myślę, że tym, tak, że to jest dobra informacja. Tak, że faktycznie też... tak też, przepraszam, wejdę jeszcze w zdanie, sobie zważyli teraz ryzyko posiadania złota, a ryzyka posiadania oszczędności na kontach bankowych czy w obligacjach, to ryzyko konfiskaty naprawdę jest dużo większe w tych aktywach niematerialnych niż materialnych. Mhm. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tej drugiej części, gdzie właśnie mówiliśmy o tych faktycznie inwestycjach, które mają wartość realną, jesteśmy w stanie ją wziąć do ręki na całym świecie. Jest to tak samo wyceniane, bym powiedział, no bo weźmiemy sztabkę złota, czy małą, czy monety, pojedziemy do Australii, do Austrii, czy do Azji i każdy będzie wiedział, co my mamy w kieszeni. Jeśli przyjdziemy ze złotówkami, to co mówiliśmy, to jest po prostu zadrukowany papier działający na zasadzie takiego zaufania i w każdym kraju to zaufanie jest inne, tak? Bo ten papier jest w każdym kraju zupełnie inny, prawie w każdym. Więc myślę, że możemy kończyć tą naszą drugą część, chyba że jeszcze na koniec chce Pani podsumować, Pani Kasiu, to co było, bo znowu sporo informacji, myślę, że już bardziej praktycznych. W tej pierwszej części, tak jak mówiliśmy, była bardziej ocena sytuacji, dla niektórych szokujące pewnie informacje, ale w tej drugiej już postaraliśmy się, żeby wyciągnąć jakieś informacje, co możemy zrobić, czy w ogóle coś możemy zrobić i to jest pozytywne, że sporo rzeczy możemy i nie powinniśmy czekać i na pewno warto zacząć, obojętnie ile mamy kasy, już działać, żeby pozamieniać te pieniądze przynajmniej w jakiejś części. Także takie podsumowanie na koniec, Pani Kasiu, z Pani ust. Nie wiem, czy to będzie kobiece podsumowanie, ale powiem tak. Świat drukuje ogromne ilości pieniędzy bez wartości i szuka naiwniaków, frajerów, którzy za te nowo wydrukowane pieniądze oddadzą im swój majątek. I to jest proceder, który ma miejsce na naszych oczach. Nie dajmy się. Te wartości materialne to my skupujmy. Chociażby było to fizyczne złoto, srebro, ziemia, sztuka. Generalnie nie dajmy się i jeżeli chodzi o czas, nie ma czasu na zwlekanie. Amen. Czyli działamy Koniec kazania, bo najgorzej jest ludzi pouczać. Ja chcę dawać wiedzę i oczywiście służę pomocą. Jestem chętna, żeby się dalej dzielić. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, proszę bardzo. Zaprosimy też na fanpage'a Pani Kasi, Finansowa Dolina, jak dobrze pamiętam, gdzie Pani Kasia dzieli się z wiedzą, więc zapraszamy również tam. Jeśli ktoś będzie zainteresowany po prostu większą ilością wiedzy, która dzisiaj została tutaj przekazana, myślę, w bardzo takiej przystępnej formie, bo nie mówiliśmy jak analitycy bankowi, tylko staraliśmy się właśnie odpowiadać na pytania, które przygotowałem ja, a ja nie jestem przecież, jak wiecie, z świata finansów, tylko jestem prostym chłopakiem, który gdzieś tam od zera zaczynał i też mam swoje rozkminki, swoje pytania, swoje wątpliwości, ale poza wątpliwościami oczywiście działania. Także też myślę, że ten film i to spotkanie odpowiedziało na wiele moich prywatnych pytań. Jeśli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam do komentarzy. Można te pytania tam napisać. Jeśli one się pojawią i będą w większej ich ilości, no to zrobimy może tak, że po prostu na te pytania wszystkie finansowe odpowie Pani Kasia, a nie ja, no bo tak jak mówię, ja ekspertem finansowym na takim poziomie na pewno nie jestem. Także myślę, że tyle. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, za miły wywiad. No i może do zobaczenia.
Myślę, że na pewno do zobaczenia. Myślę, że też porozmawiamy o inwestycjach, ale to już poza kamerami, że tak powiem. Także dziękuję bardzo. Działamy, dbamy o swoje finanse, edukujemy się, co najważniejsze, no i przekazujemy film dalej. Myślę, że to jest ważne, bo ta edukacja finansowa, to co powiedziałem, od tego zaczynamy, no i wszystkim wokół niestety nie zależy na tym, żeby ta edukacja była u nas coraz większa, więc dbajmy o to sami. Dzięki i do zobaczenia.